Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o elektronicznej miarce Mini-Q. Jeśli zastanawiacie się, czy i ewentualnie w jakim zakresie może ona zastąpić miarę taśmową, to mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny. Producentem tego urządzenia jest firma Thumann, chociaż można ją kupić pod marką Xiaomi. W niewielkim pudełku, oprócz instrukcji i niewypełnionej karty sprawdzenia, znajdziemy samą miarę oraz przewód o końcach USB-A i USB-C służący do naładowania wbudowanego akumulatora. Obudowa urządzenia wykonana jest z aluminium i pleksji. Miara ma średnicę około 53 mm i grubość około 14 mm, a przy tym waży jedynie 42 gramy. Wyposażona jest w wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala i nieregularnym kształcie. Pod ekranem zaś mamy 3 przyciski fizyczne. Pod środkowym znajduje się podłużna dioda emitująca białe światło, a pod nią małe nacięcie wskazujące zalecany punkt styku z powierzchnią. Ma ono około 1 mm szerokości. Od spodu mamy kółko służące do dokonywania pomiaru. Z prawej strony zaś gniazdo USB-C służące do ładowania akumulatora. Nasza elektroniczna miarka wyposażona jest w akumulator o pojemności 200 mAh, co według producenta powinno wystarczyć na pomiary o łącznej długości 3000 metrów lub ponad pół roku w trybie czuwania. Na monochromatycznym wyświetlaczu możemy zobaczyć symbol trybu pomiaru, stopień naładowania akumulatora, oznaczenie wskazujące na włączenie dźwięków. Na środku zaś wysoką czcionką widzimy wynik bieżącego pomiaru wraz z jednostką, nad nim zaś niższą czcionką skumulowany wynik pomiarów. Naciskając krótkośrodkowy przycisk, aż zaświeci się ekran i biała dioda pod nim, włączamy urządzenie. Po określonym czasie nieużywane urządzenie przejdzie w stan uśpienia. Ekran gaśnie, ale dioda wciąż świeci ciągłym białym światłem. Z trybu uśpienia wychodzimy wciskając dowolny przycisk albo rozpoczynając pomiar. Należy jednak pamiętać, że jeśli wciśniemy przycisk, aby wyjść z trybu uśpienia, to i tak wykona się skojarzona z nim funkcja. Miarę wyłączamy przytrzymując środkowy przycisk i czekając, aż zgaśnie biała dioda. Pomiar wykonujemy prowadząc kółko wzdłuż mierzonego odcinka. W trakcie pomiaru biała dioda będzie migać. Wskazane jest, aby miara była ustawiona tak, że podłużny LED jest prostopadły do powierzchni, po której prowadzimy miarę. Naciśnięcie środkowego przycisku kończy pomiar, zarówno bieżący, jak i skumulowany. Ta ostatnia wartość trafia wtedy do pamięci. Natomiast obie wartości liczbowe na wyświetlaczu są wzerowane. Miara pozwala na dokonywanie pomiarów skumulowanych. Po zmierzeniu kolejnego odcinka należy odczekać około 30 sekund, aż na wyświetlaczu bieżący pomiar się wyzeruje i pozostanie tylko wartość skumulowanego pomiaru. Szkoda, że aby przejść do następnego pomiaru składowego, trzeba zawsze odczekiwać wskazany czas. Niestety nie ma możliwości zrobienia tego przyciskiem, a przynajmniej nie wskazano takiego sposobu w instrukcji. Należy pamiętać, że przesuwając miarę w przeciwną stronę niż poprzednio, zmniejszamy wcześniejsze wskazanie. Miara pozwala na dokonywanie składowego pomiaru o długości nie większej niż 10 metrów. W przypadku, gdy przekroczymy tę wartość, wskazanie bieżącego pomiaru znika z wyświetlacza, natomiast cały czas zwiększana jest wartość skumulowanego pomiaru. Ten z kolei maksymalnie może mieć wartość do 100 metrów. Miara pozwala mierzyć w jednym z 5 trybów, a w zasadzie 4. Tryby przełączamy wciskając jednocześnie boczne trójkątne przyciski. Oprócz pomiaru prostego mamy możliwość dokonania pomiaru wewnętrznego,
w trakcie którego miara nie może zostać przesunięta ani do początku, ani do końca mierzącego odcinka ze względu na przeszkodę, taką jak na przykład ściana, w takim przypadku do rezultatu końcowego automatycznie dodawana jest średnica całej miary. Kolejne tryby pozwalają mierzyć odcinki, których tylko jeden koniec jest nieosiągalny ze względu na przeszkodę. W takim przypadku dodawana jest połowa średnicy urządzenia. Mimo że producent rozdzielił tryby dla lewej i prawej strony, to ich działanie nie różniło się w praktyce. Ostatni tryb to pomiar średnicy okręgu. Aby go wykonać, musimy przesunąć miarkę po całym obwodzie okręgu. Wówczas po literze R zostanie wyświetlona wyliczona średnica okręgu. W trakcie zapisywania w pamięci wyniku zachowana zostaje również informacja o trybie pomiaru. W pamięci mieści się 10 ostatnich pomiarów. Gdy zapisujemy nowe wskazanie, najstarsze zostanie usunięte z pamięci. Numerem 1 oznaczony jest ostatni, najświeższy pomiar. Aby przejść do przeglądania pomiarów, należy wcisnąć którykolwiek z bocznych przycisków. Na ekranie widzimy wówczas numer pomiaru oraz u góry jego wartość, a także symbol trybu, w którym był wykonany. Między pomiarami w pamięci przełączamy wciskając boczne trójkątne przyciski. Z przeglądu historii wychodzimy wciskając środkowy przycisk. W trakcie ładowania miary miga biała dioda. Co ważne, bez problemu możemy wówczas również pracować miarą. Miara daje możliwość również dokonania kilku ustawień. Aby wejść w tryb konfiguracji, należy przy wyłączonym urządzeniu wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aż na środku ekranu pojawi się napis boot. Środkowym przyciskiem będziemy wówczas przechodzić do kolejnych ustawień, zaś bocznymi strzałkami dokonywać ich zmiany. Pierwsze ustawienie, jakiego dokonujemy, to jednostka pomiaru. Mamy wybór między centymetrami a calami. Drugie ustawienie dotyczy kalibracji urządzenia i omówię je później. Trzecie ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięki. Czwarte ustawienie dotyczy czasu, po którym miara przechodzi w stan uśpienia. Niestety nie możemy całkowicie wyłączyć tej funkcjonalności. Czas na kilka testów. Przede wszystkim sprawdziłem dokładność, czyli o ile najmniej może zmienić się wskazanie w trakcie obrotu kółka. Ponieważ widać, że wspomniana zmiana raz wynosi 1, a raz 2 mm, można podejrzewać, że dokładność ta to 1,5 mm. Natomiast ze względu na to, że wyświetlacz pokazuje tylko pełne milimetry, wynik pomiaru jest zaokrąglany. Do praktycznego sprawdzenia działania miarki użyłem formatki o deklarowanej szerokości 40 cm. Wymiar ten sprawdziłem uprzednio miarą znajdującą się w pierwszej klasie dokładności. Pomiar powtórzono, jednak w każdym z przypadków wskazanie różniło się od spodziewanego aż o 0,5 cm. Aby to skorygować, należy przejść do ustawień i wprowadzić odpowiednią wartość przy opcji ACC, czyli dokładność. Powinna być to wartość wyrażona w procentach, przez którą należy przemnożyć wynik pomiaru, aby uzyskać pożądany rezultat. W prezentowanym przykładzie poprawka ta powinna wynosić 101,26%, co w zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku daje widoczny na ekranie wynik. Po tak dokonanej kalibracji uzyskano właściwy wynik pomiaru. Zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem. Sprawdzę teraz, czy dla innych odcinków wskazania będą właściwe. Sprawdzenie przeprowadziłem w odniesieniu do wskazań miary klasy pierwszej dla długości 5, 10, 15, 20 i 25 cm. W żadnym przypadku różnica między odczytem a rzeczywistą długością nie przekraczała 1 mm. Należy jednak uważać, bo błędna kalibracja może znacznie wpływać na wynik pomiarów. Trzeba zauważyć, że niepokojące było zachowanie miary w trakcie przeprowadzania pomiarów skumulowanych. W momencie, gdy przechodziłem do podglądu pomiarów historycznych i wracałem do pomiaru skumulowanego,
Wznawiając proces mierzenia, wynik zwiększał się o pewną trudną do ustalenia wartość. Co więcej, zależała ona od ustawienia dokładności dokonanego przy kalibracji miary. Wydaje się, że ta miara najbardziej przydatna będzie przy pomiarach łuków. Chociaż trzeba uważać, aby kółko nie ślizgało się po powierzchni, co czasem może być trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Pamiętajmy też, że pomiar średnicy zapisywany jest z dokładnością do 1 mm. W tym trybie nie jest zapamiętany mierzony obwód. Dlatego, gdy chcemy go odtworzyć na podstawie zapisanej wartości średnicy, dokładność wskazania wzrasta aż do 3 mm. Ekran dosyć łatwo się rysuje, ponadto łatwo odbija światło, refleksy świetlne z kolei negatywnie mogą wpływać na łatwość odczytu wskazania. Również mam wątpliwości, czy kółko pomiarowe nie będzie wciągać do wnętrza miary pyłu warsztatowego, doprowadzając ostatecznie do usterki urządzenia. Ponieważ urządzenie mierzy odległość przebytą przez kółko pomiarowe, trzeba dbać o właściwe przesuwanie miary. Chociaż urządzenie wydawało się wyjątkowo interesujące, to jednak jego zastosowanie w mojej ocenie jest dosyć ograniczone. Przede wszystkim słaba jest dokładność pomiaru. Wynika to m.in. z dokładności wyświetlacza, dokładności najmniejszego odczytu obrotu kółka, wielkości nacięcia wskazującego punkt styku z materiałem, sposobem prowadzenia urządzenia w trakcie pomiaru. Urządzenie też sprawia wrażenie wyjątkowo delikatnego. Nie sądzę, by miara przetrwała upadek z większej wysokości na twardą powierzchnię. Nie została ona również wyposażona w nic, co ułatwiałoby jej przenoszenie. W dodatku razem z miarą przychodzi niekompletna instrukcja, która zawiera błędy. Na plus na pewno należy odnotować rozmiar i ciężar, zwłaszcza w porównaniu do nawet małych miar zwijanych. Zaletą jest też duży zakres pomiarowy, zwłaszcza jak na takie rozmiary urządzenia, oraz łatwość dokonywania odczytu. Być może przyda się ona osobom, które chcą mieć w domu lub przy sobie miarkę pozwalającą na robienie zgrubnych pomiarów, zwłaszcza mierząc łuki. Zdecydowanie odradzam jako miarę do warsztatu, zwłaszcza do takiego, w którym dużo się pyli lub kurzy.